tutaj przywitać na pierwszej ocenie narostów w naturalnych warunkach organizowanej przez Klub Jamnika Polskiego Związku Łowieckiego. Jest to doniosła chwila, ponieważ kosztowało nas to wiele pracy. Mamy wspaniały regulamin, który będziemy teraz mogli zastosować w praktyce. Jest to historyczny moment, ponieważ będą to oceniali również nasi klubowi sędziowie. Ale zanim rozpoczniemy całe nasze spotkanie, dzisiaj taka smutna chwila. Nasz kolega z klubu słowackiego, klubu Jamnika, Władimir Chudec, odszedł, także bardzo proszę wszystkich o powstanie i o minutę ciszy. Dziękuję. Bardzo bym prosił kolegę Michała Strzech, aby parę słów powiedział o koledze Władimirze, ponieważ jest to nietuzinkowa postać kynologii słowackiej. Tak, je to člověk, kterého všichni známe velmi dobře, protože nám vždycky zlíval všechny ženy, které s náma jeli. Žádná před ní neutekla na strom. A byla s ním vždycky strašná sranda. Je mi to líto, no. Byl to chlap, který s náma měl ještě hodně dlouho tady být. Takže, ale svíčka zasla. Tak to je. Także cześć jego pamięci. Słuchajcie, miło Was tutaj spotkać. Przyjechaliście kawał drogi, aby sprawdzić swoje pieski. Całość tej imprezy poprowadzi pod przewodnictwem Ariel Kicerman z Danielem Hęć. Ja tutaj oddaję kolegom głos. Oni tutaj będą rządzili przez te najbliższe 2 dni. Wszystkim Wam życzę wspaniałych sukcesów łowieckich i mam nadzieję, że ta pierwsza impreza będzie udana i jest to początek pięknej naszej wspaniałej drogi kynologicznej pod przewodnictwem klubu, że jeszcze nie jedną taką akcję zorganizujemy. Ariel, proszę. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Każdy z Was dostał harmonogram, dlatego będziemy jechać zgodnie z tym harmonogramem. Wszyscy już się zapoznali z tym. Dzisiaj, za chwilę przedstawicie dokumenty od psów i rozpoczniemy losowanie numerów oraz określicie, w jakich warunkach pies będziecie przystępować do pracy. To za chwilę. Co tu jeszcze? No i jutro śniadanie jest od 6 do 6:30 trzeba się pojawić na śniadaniu i punkt 7 wszyscy tutaj na parkingu musimy już ruszyć, bo mamy około 50 km, żeby dojechać do łowiska, w którym będziemy polować na sztucznych norach w sobotę. Tam będzie rozpoczęcie polowania. Łowczy z koła Ponowa otworzy jutrzejszy dzień, rozpocznie. No i przejdziemy do ocen. Jeszcze po losowaniu numerów musimy ustalić przemieszczanie się samochodami, bo te osoby, które przyjechały z daleka, no nie mają terenówek aut, dlatego musimy też ustalić, jak będziemy się poruszać po terenie, żeby to szło sprawnie. I to tyle ode mnie. Ode mnie, co mogę powiedzieć, witam wszystkich serdecznie, oczywiście również tak jak koledzy. Drugi dzień będziemy przeprowadzali, akurat był drugi dzień tutaj bardziej ja organizowałem na terenie tego koła, w którym poluję, koło Rysi Lubawa. Jest to koło praktycznie najstarsze w Wojsko-Mazurskim, jedno ze starszych kół w Polsce. Otwarci są na pomoc kynologiczną. Prób pracy nie było tutaj już długie lata, jednak zarząd koła zgodził się na to, abyśmy te próby tutaj przeprowadzili. Wspólnie z nimi będziemy polować w niedzielę. Zaczniemy na stanicy koła, którą zobaczycie. Myślę, że polowanie też będzie udane, bo łowisko jest całkiem przyzwoite. No i to tyle z mojej strony. Jeszcze chcemy powitać tutaj Kamila Sudeckiego stoi. Chodź tu, Kamil, pokaż się, kurczę, bo też masz tutaj duży wkład w to wszystko, co się dzieje, ponieważ tutaj pomogłeś nie tylko, mam nadzieję, wspaniały program nakręcić o tym wydarzeniu, ale zorganizowałeś sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. Tutaj mamy jednego z nich za plecami. Będziemy to jeszcze tutaj podkreślali parę razy, bo dobra kynologia też musi być troszkę wspomagana, a ci naprawdę sponsorzy zachęcają ludzi, aby pokazali swoje wspaniałe psy, nie tylko tkwiły gdzieś tam na zapleczu kanap czy w ciszy łowiska, ale żeby im pokazali, jakie mamy dobre psy i też motywuje tych ludzi tutaj, żeby przyjechali najdalej, Ależ, Brno, tak? Także tak jakieś ile? 800 km? Naprawdę ja też miałem kawał drogi, bo jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim.
więc chłopaki są z Czech tutaj, uczestników mamy naprawdę sporo, ale mam nadzieję, że zrobimy taką fajną prezentację, bo jest to nasz pierwszy dzień, pierwszy wieczór, więc zrobimy tą prezentację jutro. Zrobimy ją taką otwarcie uroczyste, to jak tutaj koledzy wspomnieli, w Kole Ponowa i tam się to zacznie. Więc no dzisiaj mamy początek, ale mam nadzieję, że no powinno nam to być fajnie, tak? Także przedstawimy Wam taki prawdziwy konkurs w trakcie polowania, tak? Bo to jest konkurs dla jamników. Oceny, przepraszam, bo ja zawsze to mylę, więc tutaj jest to ocena psów w trakcie polowania naturalnego, więc a co wyjdzie dalej zobaczycie w odcinku. Kilka pomysłów się urodziło po drodze, jadąc tutaj, po konsultacji z kolegami, ale to musicie zobaczyć do końca. Koniecznie do końca. Tak. Dobra, przystępujemy do losowania. Także zapraszam po kolei, kto ma dokumenty, także ja tam będę trochę, zapraszam. Dobrze, jak uchwycisz, że sprawdzamy też książeczki, nie? To jest ważne. We wszystkich warunkach, tak? I sztuczne nory, stogi? Wszystko. Dobrze. Wybierz jedną czapeczkę. Szczęśliwy! Tak. Dziękuję. Kogo następnego? Jeszcze opłata tutaj. No to musisz wolać prędzej. Michał, jeszcze wpisowe. No, spokojnie. A widać? Tutaj, no 50 euro, nie? Nie tak, nie no, Romi. Macie tu dokumenty? Ale... Daj dokumenty, daj. Kolega Szczek był honorowy, miał tak stówę, dał tylko 50. I książeczkę też. Z euro przyjmują. To taki? Teraz. To pierwszy razy Ariel. Kobiet was. A, Dobre. proszę wylosować numer. Wylosuj sobie numer. Cisnął. Może być. Miał, weź. Osy. Jeszcze. I czapki do niedzieli nosimy. Dobra, nie? Opłata. Masz tu? Bo tak, ja bym mógł i deset psów przyjechać, jo? Ale nie to na nikogo, tak? Zdajemy, że każdy daje jeden, jo? A rezerwą. Portfel też? Nie, w sensie to. I weź sobie później zbliżenie na numer. numerek. Cześć. Ale w filmie to było to pani Gosia jest dobra w takich rzeczach. To kto to jest reżyserem? Gosia jest dobra w Panie takich rzeczach. reżyserze. Wiesz, z Gosią się nie dyskutuje. Reżyserzy. Nie widzę się. A Czeska Republika i na koniec. Jeden. Nie, życie ocak małe brata, nie ocak. No co ty gadasz? Proszę powiedzieć. I stówkę. Tutaj w tych czapeczkach jutro cały dzień się przemieszczamy. Tam też nie ma. Wszyscy uczestnicy. Także Że co? W tych czapkach. w tych czapkach cały dzień. Cały Wszyscy dzień to startują. Z litra chodzą. To jest nasz sponsor. To jest główny sponsor. Nasz Bór, witam Was. Słuchajcie, jesteśmy na pierwszym dniu polowania, inaczej, oceny psów na naturalnych warunkach, czyli na polowaniu. Dzisiaj pracują jamniki, zobaczycie dzisiaj je na sztucznych norach. Jesteśmy w kole koło łowieckie Ponowa, więc już się tutaj chłopaki rozpakowują, zbierają. Było trochę przygód po drodze, ale nie będę Wam mówił co. To później się dowiecie. Natomiast no już widzę, że już przygotowane. My ruszamy w teren, ja dzisiaj z bronią, jako myśliwy polujący, natomiast tutaj, że tak powiem, chłopaki będą głównie pracowali z psami, będzie ocena tych psów. Mamy sędziów, no i co, dzisiaj pracują jamniki szorstkowłosem, także zobaczymy jak to wygląda. Dzisiaj sztuczne nory, jutro polujemy na stogach, także ruszamy. Tak, nie, ale ja mówię oczywiście Witam kolegów na pierwszej ocenie norowców, grupa jamników, szczerze mówiąc, w Kole Łowieckim Ponowa numer 23 obwodu, Zarząd Okręgowy Toruński. W każdym bądź razie
jest tym bardziej nam miło, no bo chcemy pokazać troszkę nasze łowisko. Łowisko nie jest jakieś super bogate, jak to się mówi w skrócie, biedne, ale solidne. Ale w każdym bądź razie, no, te sztuczne nory to jest coś, co należałoby propagować, bo to są jakieś wydatki, to są jakieś ponoszone nakłady na to, ale efekty są niewspółmierne, jeśli chodzi o redukcję no, jednego takiego drapieżnika najgorszego, czyli tego lisa, który robi naprawdę spustoszenie zwierzyny drobnej bardzo duże. Są one na tyle bezpieczne, że naprawdę no, słabszej jakości pies spokojnie sobie daje radę i nie dochodzi tam do jakichkolwiek konfliktów, natomiast jeśli jest potrzeba pomóc pieskowi, szybko się reaguje, bo wiadomo w którym miejscu, wszystko tak, to wszystko koledzy zobaczycie dzisiaj, że tak powiem, w terenie i tak dalej. Nor jest 25, wszystkie są czynne. Jak będzie, to zobaczymy w łowisku. Teraz może oddam głos technicznie trochę koledze, który też bardzo dobrze, kolega Rafał. Koledzy, witam. Trochę formalności. Kolega Michał Chojnacki w obecnym kole pełni funkcję od kilkunastu już lat łowczego. Akurat tak się składa, że jesteśmy braćmi. Ja nie jestem żadną osobą funkcyjną. W kole mamy 25 nor sztucznych. Ja przejdę i pokażę schemat, jak one wyglądają, żebyście wiedzieli, gdzie wpuszczacie pieska. Potem można, ale to w części późniejszej, na zdjęciach zobaczyć, jak są budowane i opowiemy i tak dalej, to w terenie. Generalnie ja przejdę i popowiem tak, żeby każdy widział. Kilka rzeczy technicznych. Do tych 25 nor prawdopodobnie nie dojedziemy ze względu na pogodę, bo to troszkę zmroziło, ale wiecie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zadzierać z rolnikami, jeździć im po polach, bo samochody się będą zapadały, poza tym część może po prostu nie dojechać, więc będziemy się zatrzymywać, później dochodzić i tak dalej. Była tutaj sugestia ze strony kolegi Ariela, że jeżeli pojawi się drapieżnik, pies nie da rady, nic nie rozkopujemy, nory, nic nie pomagamy, tylko wpuszczamy następnego psa, następnego do momentu wygodzenia albo do momentu, kiedy uznamy, dobra, tego zawodnika już tutaj likwidujemy. Technicznie, kto z kolegów ma broń, bo potrzebnych jest co najmniej 2 strzelców, żeby to obstawiało i raz. No i nas 2 niestety. No i nas 2 to 1 będzie do pomocy, we 2 spokojnie wystarczy, może trzeci asekurować, to wszystko wytłumaczymy, jak się ustawić, żeby było spokojnie, bezpiecznie i fajnie. Co ważne dla strzelców, no my to wiemy, tu kolega, strzelamy 2-3 metry dopiero od wyjścia w pełni lisa z nory, jest zobaczony, jest miejsce, zobaczycie, że mamy tak usytuowane, że jest bardzo dużo, znaczy się dużo, bardzo wygodne miejsce jest na przestrzeni, one są tak zrobione, żeby ten lis miał szans praktycznie 0. I to tyle, także żaden strzał blisko nory, bo tu chodzi o psa. My w łowisku polujemy częściej z jakterierem niż z jamnikiem, to powoduje, że jakterier jest, proszę się nie obrażać, szybszy za lisem, w związku z tym to chodzi o bezpieczeństwo, nie? To jest to. To Ariel tu już powie odnośnie ile czekamy, o strzelcach mówiłem. Dziękuję bardzo, witam koleżankę, kolegów, dziękuję za wprowadzenie. Wszyscy mają numery już wylosowane, także znamy kolejność. Będziemy tutaj poruszać się za prowadzącymi. I jeżeli dojedziemy do miejsca, gdzie już trzeba podejść, coś, to zatrzymujemy się, idą wyznaczeni sędziowie do danej oceny, do danego psa, plus pies rezerwowy oraz myśliwi, nasz jeden myśliwi oraz tutaj prowadzący. Reszta czeka z sędziami, którzy akurat w tym momencie nie będą oceniać i czekamy na swoją kolej. Ewentualnie jeżeli będzie drapieżnik, możliwość oceny, no to będziemy się kontaktować, żeby to w miarę szybko przebiegało. Zaraz też skontrolujemy psy szybciutko, żeby sprawdzić, czy to są te psy, które zgłosiliście. No i żeby nie przedłużać, życzę wszystkim połamania, dasz góry i... Chyba że są jakieś pytania, koledzy, bo to też jest ważne. Koledzy, ja jeszcze będę chciał przejść i pokazać tak w grupkę, żebyście, gdzie będziecie wpuszczać pieski, no bo to jest istotne, każdy jest mocno przywiązany i myślę, że też, żeby się czuł bezpiecznie. Nory są w pełni betonowe, tylko betonowe, nie ma żadnych elementów plastikowych, drewnianych. Psy są naprawdę w pełni bezpieczne, nie? To wpuszczanie jest
jest jedna z łatwiejszych Mamy i lokalizatory, bezpieczniejszych. także przy Nie będą starcie, potrzebne, proszę mi wierzyć. ale to jest Ale to według jest regulaminu. wymóg, Według okej. regulaminu Okej. pies musi być zabezpieczony też lokalizatorem. Także jakieś pytania jeszcze? Należałoby przedstawić Jeszcze- sędziego głównego. Jeszcze Chciałbym sędziów przedstawić głównych. sędziego głównego. Tak. Nie mamy sędziego głównego, bo tu jest u nas rotacja. Jest to pierwsza tego typu ocena. Jesteśmy prekursorami. Sędziować będzie kolega Wojtek Toboła, kolega Tomasz Sławiński, O, kolega miło nam. Grzegorz Siwiec, kolega Daniel Chęć i moja osoba oraz jeszcze, zapomniałem, przepraszam, Marcin Myśliński. Także my też jesteśmy tutaj, podkładamy te psy, dlatego będziemy się wymieniać. rotacja Jak będzie. znamy nasze życie norowe i tak dalej, Wojtka będzie słychać najbardziej. Ja to już wiem. Dokładnie. On dyscyplinę będzie trzymał. Także żeby nie przedłużać, zaraz przejdziemy, sprawdzimy psy i jedziemy w łowisko, bo czasu Tak kilka- jest, dokładnie. Tu może tylko, znaczy to już wiecie, nie? Że przerwa 11:30, ta grochówka, Tak. też jak najszybciej ciach, dalsza ocena i na 15 tutaj już zjeżdżamy na krótki posiłek i Podsumowanie. omówienie wszystkiego, podsumowanie i w ten sposób. Nie? No mówię, no 25 to już nie jest mało. No. Nie ma takiej możliwości. Nigdy tyle nie mieli. Nigdy tyle nie. Jak bajki wierzysz, to proszę bardzo. Plany to może były. Wygrali ten konkurs. Za szybko, daj. 19 Ale zapał. Dobra, Tak, ale to u mnie to więcej roboty strzelajcie trochę więcej. Marcin, żebyś wiedział. Tą grupę sędziuje Wojtek Toboła jako główny, do pomocy jestem ja i Tomasz Sławicki. Kotły są oznaczone, widzicie tam takie planiki, bo To już chodzi. Ale ten, weźcie od nory na to, bo jak będzie coś faktycznie, to zawytrzymy, no ale to za Chiny nie wyjdzie. taki chleb, on i tak nie wyjdzie. Tutaj widać ewidentnie, że ta nora jest uczęszczana. Tutaj jest, no, mamy śnieg i tutaj ewidentnie coś w środku jest. Widzicie jakie ma ciepło, jak jest podtopione, on tam siedzi w środku. Koledzy, wszyscy z tej strony do tyłu, tylko sędziowie zostają, to też wolałbym. Tu jeden strzelec staje tu. Drugi będzie stał tam. A gdzie myślicie, to jest szybciej, ale to tak Ale to przynajmniej cały dzień tutaj wszystko ocenimy. Też uważam, że nie, ale wiesz. Jak będziesz gotowy? Gotowy? Tu są tylko dwie rury, to jest 1,60 m do zakrętu, tu ty stoisz.
Moi drodzy, jesteśmy na pierwszej norze. Przyjechaliśmy oceniać, tutaj już psy sobie pracują w środku. Prawdopodobnie jest... Wy macie większy? Borsuk. Młody borsuk, 100%. 100% jest młody borsuk i dlatego nie możemy tego psa odwołać. On teraz będziemy musieli chyba kopać, ale nie o tym tu chciałem, temat konkursu sobie obejrzycie dalej, w dalszym materiale. Natomiast tutaj chciałem z kolegą Michałem i Rafałem porozmawiać, bo na temat sztucznych nor, bo wy macie tych sztucznych nor, ale to już wam oddaję głos, dlatego że wy tych sztucznych nor macie ile? 25 na chwilę obecną, a 10 lat temu zaczynaliśmy od 2. Rozrzuconych w całym obwodzie, bo mamy pokryty cały obwód, tak w miarę równomiernie, w miejscach strategicznych, jak i takich, żeby wyłapywać. Jaki jest obwód duży? 6800. Bo tutaj Michał jest kolegą łowczym, tak? Czy tutaj pełnisz tą funkcję już kilka lat, tak? No i teraz powiedzcie tutaj widzom, co te sztuczne nory dają, tak? Bo to jest najważniejsze. Tak, to jest naprawdę najbardziej efektywny sposób, jeśli chodzi o redukcję drapieżnika i jeśli chodzi, bo inaczej, ładnie to brzmi, a w szczegółach o co chodzi. Jesteśmy w stanie zatrzymać tylko i wyłącznie presję tego drapieżnika na wiosnę. Zredukować do zera się go nie da, bo to jest po prostu niemożliwe. Natomiast presję wiosenną, tak. To jest też długi temat, ale jeśli zaczynamy nasze, że tak powiem, norowanie na późną jesień, to z reguły strzelamy sztuki młode. Młode, najłatwiejsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z biegiem końca sezonu, czyli bliżej okresu cieczkowego, zaczynają się już poważni przeciwnicy, czyli tak zwane liszki, które już sobie obierają pewne terytorium do rzucenia miotu. Dojrzałe, to nie są już młode, tylko też dojrzałe. I panowie, którzy są królami tego terenu. I najgorszy okres jest to oczywiście końcówka sezonu, gdzie liszki już typowo są już po cieczce i tak dalej, czyli niechętnie opuszczają norę. No i królowie, którzy wracają po włajażach na ten, to też są też. I tu jakość psów ma znaczenie. Muszę się rozłączyć, bo tam dochodzi do kopania, a ja muszę wytłumaczyć. No my sobie dalej, tutaj chłopaki sobie działają. Tak. To jeśli chodzi generalnie o lisa, który jest najgorszym przeciwnikiem dla zwierzyny drobnej i najtrudniejszym. Jeśli chodzi do naprawdę... A co w tych norach możemy jeszcze spotkać, tak? No bo tutaj... to inaczej. To właśnie, bo tutaj skupiam się na tym lisie, ale przejdę też dalej do innych drapieżników, ale dokończę tylko tego lisa w skrócie, bo to dużo można na ten temat opowiadać. Natomiast lis, jak wiemy, jest tak, że tak powiem, gatunkiem rozwojowym, że on sobie w każdych warunkach daje radę i to jest niekończąca się opowieść. Zobaczcie, jakie jest zabezpieczenie tutaj styropianem. Musimy teraz psu pomóc, więc odkopaliśmy pierwszą warstwę, ściągliśmy styropian, jest dekiel, gdzie możemy dojść. Po drugie, jest ta 10 styropianu, żeby jak najszybciej dostać się do kotła, to wystarczy. Chodzi o to, że się przemarzało, tak? Tak. I to wystarczy, a jednocześnie, jeśli jest minus 10, łatwiej nam się nawet kilofem dokopać, niżeli kopać zamarzniętym betem. No, trzeba sobie w życiu ułatwiać, a nie utrudniać. Dlatego też... Michał, no ty tak tłumaczysz, ja wiem, bo nie każdy myśli, wiesz. No inaczej, Wojtku, chodzi też o to, że po tych 10 latach myśmy też doszli do pewnych wniosków. Tak, 10 lat temu nie byliście tacy mądrzy. No właśnie o to chodzi. Człowiek się nie zjadł 100 rozumu. To wszystko jest. Uważajcie, skupmy się teraz. O, proszę ale nie ma chwytu, zobacz, widziałeś? Dobra. Tu była cisza i no, mówimy na korzyść psa, ale patrząc po psie, ja bym jednak został 3-4-4. Nie, jest ustabilizowanie, jest inne pozyskanie. Borsuk nie uciekł, otwieraliśmy, nie było traktujemy chwytu. jako inne pozyskanie, tak? Nie, to oczywiście, bo borsuk nie uciekł, bo gdyby my otwieramy, nie ma chwytu, borsuk No uciekł, dobra, ale borsuk był w tym miejscu, razem obok siebie były. Jest to inne pozyskanie, ewidentnie. Bo tego borsuka można było skuć, bez problemu. Tak, można 4-4-4, czas. Czas mamy. Czas mamy. Także Paweł, gratuluję Ci. Pierwszy historyczny dyplom pierwszego stopnia ocen konkursu w naturalnych warunkach na borsuku dla jamnika. 16:30 czas mamy. Co? 16:31 czas. Super. Zapisać czas. Chciałem o efektywności norm, bo to inaczej. W jaki sposób trzeba nie tyle kolegów zachęcić, bo może się i pasjonaci znajdą, ale dane koła,
które jednak wyłożą pieniądze i to nie małe, bo mówmy po imieniu. Tak, powiedz jaki jest koszt tej nory, no bo teraz już... Myśmy zaczynali, to było 1500-1600 zł w zależności od całej struktury nory, to znaczy się nie tylko kotły, rury, ale też i podłogi, klapy i tak dalej. No, z racji tego, że staraliśmy robić się to skromniej, to uciekaliśmy, podłogi robiliśmy po swojemu, no trzeba było cięcie kosztów robić i tak dalej. I teraz jeśli się przekona zarządy kół, szczerze mówiąc, że jest to jednak efekt i do tego się znajdzie kilku pasjonatów, to łowisko się odwdzięczy jak przy każdej pracy. Bo kto dba, ten ma. No jest taka zasada i... Ja to takie powiedzenie tam u nas w terenie, kto hoduje, ten poluje, tak? Dokładnie. I to jest odzwierciedlenie tego samego. Tylko, że tu przy okazji też nawet niezłej zabawy, podniesienia kunsztu strzeleckiego, ten lis, on nie wychodzi, to jest raz tak, raz siak, raz proca, raz... To jest naprawdę, jeśli się jedzie, a jeszcze przy Białej Stopie, to jest przepiękne polowanie. Przepiękne polowanie. No i też jak rozmawialiśmy tu z Michałem wcześniej, od sztucznej nory jest cały łańcuch, tak? Mamy Właśnie. ruszoną kynologię, bo żeby polować na sztucznej norze czy na stogu, trzeba mieć norowca, tak? Jamnika, teriera, welsza, ogólnie psa do nory. Jeżeli już zaczynamy polować, mamy więcej zwierzyny drobnej, no na zwierzynę drobną najlepiej nam się poluje z wyżłem, tak? Tak jest, legawcy wtedy proszę uprzejmie. Tak. Już idziemy Mamy dalej. labradory, idziemy Tak na jest, kolejnych dokładnie, kolejny krok dalej. Chodzi. Redukcja lisa, ja wam bardzo wiele wspominałem u mnie na kanale w poprzednich odcinkach, możecie znaleźć. My jak zaczęliśmy tego lisa strzelać bardzo, bardzo dużo, populacja sarny wystrzeliła pionowo do góry. Mamy w tym momencie populację sarny naprawdę niesamowitą, ale do tej pory strzelano wcześniej 20-30 lisów, teraz strzelamy 100. I pierwsze co jest zauważalne, najłatwiej na sarnie. Widzisz duże rudle, widzisz, że ta sarna jest. Więc ja tutaj jeszcze muszę, bo my byśmy tu mogli gadać na tym polu i gadać. Bardzo dużo. No i teraz jeśli ja dokończę tylko ten jeden temat. Takie koło jak nasze zawsze w konkursie jakimkolwiek o redukcji drapieżnika przegrywało, no ponieważ my robimy to już od iluś lat, to ja nie jestem w stanie strzelić 100 lisów, bo skąd ja je tyle wezmę, więc ja tylko mogę współczuć takiemu kołu jak ty, bo muszę ci powiedzieć, że masz 3 razy tyle. Tak. O czym ty nie jesteś świadomy, Dokładnie. bo dopiero dzięki norom zobaczysz po pierwsze ile jest lisa, a po drugie to co żeśmy mieli przejść dalej, dochodzi jeszcze borsuk, jenot, szop, no tutaj może on nie występuje, ale na zachodzie już jest. Problem z borsukiem jest taki, że wszystkie mity po prostu nam tu... dawniej się mówiono, że jak tam borsuk, to razem z lisem se krzywdy nie robią, są. Nieprawda. Jeśli borsuk jest w sztucznej norze, to lis już nie wejdzie przez cały sezon do tej nory. Tak. W ogóle. Bo borsuk jest flejtunem. Jak i jenot, brudzą. Jak jenot. A borsuk jest szczególny. Czyli... spanie i sianko jest w pierwszym kotle, fekalia są w drugim kotle. A lis jest czyścioszem. Podejdzie, powącha, idzie dalej. I się często zastanawialiśmy, dlaczego? Stąd posiadanie nor to jest wydatek, ale też i serwisowanie tych nor. Właśnie, to mnie zastanowiło rano. Praca. I teraz nie będziemy już tego zdradzać, ponieważ ja już tutaj po tym moim przyjeździe w warmińsko-mazurskie, teraz jesteśmy w Kujawsko-Pomorskim notabene, bo tak, ale powiem wam tak, na pewno tu przyjadę jeszcze raz na 100% i zrobimy tutaj z kolegami z koła Ponowa taki cały materiał na temat tych sztucznych nor, bo tu jest tyle rzeczy do powiedzenia. No bezczelnie powiem, że się wproszę. Proszę się, ale w okresie letnim przyjedziemy. Tak. Być może to zrobimy gdzieś tutaj, żeby pokazać wam te nory, jak one wyglądają, znaczy ten serwis tych nor polega. Jeśli chodzi o kolegów wymienianych, z chęcią bym też widział, bo można trochę to przeplatać poprzez kynologię. Ja poproszę tu kolegę takiego Wojtka, proszę. chodź wejdź przed kamerę, wejdź, nie wstydź się. Narobił szkód dzisiaj, ale ma wybaczone. Dobrze. No to bo się bałem pokazać, że będą, no to jest ten, co mi rozjebał lusterko, nie? Będę musiał wypipkać. I koledzy, nie byłbym sobą, bo naprawdę dużo zawdzięczam. Po pierwsze, to zaczęło się wszystko od kolegi Darka Szałkowskiego, koła Daniel 220 niedaleko. On to zaszczepił, jeśli chodzi tu. I to w ten sposób przeszło na mnie, później na brata, później na koło Ponowe i tak dalej. Ale całym guru dla nas był i jest kolega Zbyszek Niedzielski, czyli tu reklamę zrobię. Zobaczcie, co nam akompaniuje. Bożówka. Tak.
No to już później powiem. Natomiast ja tu chcę... Ja jeszcze przerwę, takie potwierdzenie zwierzyny drobnej, która nam tutaj nadleciała na to wszystko, nie? Ona tak szczerze mówiąc nie bardzo jest powiązana z tym, co robimy, no ale jest niech będzie, drobną. ale no jest trochę i tak dalej, ponieważ mówię, no trochę tu kryptoreklamy, ale muszę to zrobić, bo kolega Zbyszek Niedzielski, Króliczy Dołek, no jest rodzaj guru, przynajmniej dla nas i profesorem w tej dziedzinie. On nam to zaszczepił, on nam na początku opowiadał rzeczy, które wtedy były dla nas science fiction. Dzisiaj to jest chleb powszedni i tak dalej. Dzisiaj to wy jesteście profesorami. To może i macie profesorami za duże słowo, ale coś tam wiemy, jakimiś praktykami już w tej dziedzinie jesteśmy. I gdyby nie było efektów z tego, naprawdę nie robilibyśmy z 2 nord 25. Oczywiście, miałem to powiedzieć. I na końcu będzie kolega prezes, przyjedzie kolega skarbnik. Oni już, to są już w zasadzie Nemrodzi, ale kiedyś ktoś powiedział, nie da się. Kolegom jak się wytłumaczyło, dało się i oni na początku, owszem, no słynne słowa, no co wy, domki, kurde, lisom będziecie budować, żeby się rozmnażały, chore. No taki był początek, a teraz już nikt na ten temat tak nie mówi. Teraz tylko ile żeście pozyskali z jednej przejazdu, ile coś, więc to jest cały łańcuch, ale można przekonać i są już koledzy przekonani, że to daje efekt. I teraz rola też taka poniekąd moja, bo ja tutaj rzeczywiście mówiłem do Michała, mam 600 km. Przyjechałem tutaj po to, żeby spróbować zaszczepić w wielu zarządach kół, bo to od zarządów zależy przede wszystkim, żeby uskutecznić to polowanie na sztucznych dorach u siebie w obwodzie, tak? Więc my tutaj, ja przyjadę na pewno jeszcze raz, zrobimy jeszcze taki materiał chyba bardziej obszerny na temat tych sztucznych dor, bo ja uważam, że jest to temat, który trzeba pociągnąć, tak? Na skalę kraju. To jest raz, ale też to, co brat nadmienił, jeśli chodzi o teraz strukturę płci. Jeśli my pozyskujemy, strzelam 25 lisów, jeden z nory i tak dalej, ale z tego jest 18 liczek, to niech każdy sobie przeliczy, ile lisów mamy mieli w danym sezonie. Czyli tą presję wiosenną, o której wcześniej mówiłem, to jest tak proste, że tu już nie można mówić. Terytorialne, które na Nęcisko nie przychodzą, bo one są po prostu tak zaradne, że sobie potrafią polować. Ty u siebie strzelasz lisy wędrujące, młode i tak dalej. A tu eliminujesz mamusię, która rzuca miod. Źródło. I odchowuje dobrze odchowuje. No i teraz pomnóżmy 18 razy 5. O ile lisów mamy mniej? Dokładnie. Tutaj Wojtek jest też dzisiaj sędzią, jednym z kilku sędziów, ale też bardzo doświadczonym, już Nemrodem, tak? No powiedz Wojtek, ile ty już na tych norach walczysz i w tych stogach, bo tutaj... Około 30 lat. Około 30 lat. Ponad, może trochę ponad. Najbardziej smutne się wydało teraz przed chwilą to, co powiedział Wojtek poza kamerą, że trochę mało następców. No są tutaj za kamerą, nie widzicie Ariela, nie widzicie Daniela, widzieliście ich tam na zbiórce. Natomiast no Wojtek powiedział, jak to oni są już dinozaurami, tak? No niestety, mało to już nie wiem. Dokładnie. Póki będziemy gierkami wierzgać, to będziemy to robić i ciągnąć za sobą, ale myślę, że następnym będą się znajdować. Jeżeli będzie więcej tych sztucznych nor, to też będzie to więcej ludzi pociągało do tego. A właśnie. Potrzeba będzie taka. Jeżeli są nory, to trzeba na te lisy polować. Jeżeli trzeba polować, to trzeba norowców. Jeżeli trzeba norowców, no to wiadomo, muszą być pasjonaci, którzy będą... A szczególnie obwody słabe polne. Tak. To jest dla nich w zasadzie chleb powszedni, które powinny mieć na dzień dobry coś takiego. No to więc tutaj to ciągnie całą technologię do góry, nie? Oczywiście. Wyży, potem labory, potem wszystko po kolei. Oczywiście, płochacze, legawce, później mamy psy, żeby polować na zwierzynę drobną i to wtedy... Ja z tego czasu pamiętam, jak tam laty temu kilkadziesiąt, na pewno 20, może i 30, jak wiosną zawsze objeżdżali, bo to na OHZ-cie cały rok się polowało, w związku z siedlaniem bażanta, się polowało cały rok na lisy. W maju objeżdżaliśmy stogi, właśnie na tym, to są specjalizacje w liszy. Przy jednym stogu zajeżdżaliśmy, były wiosła od kaczek i domowych i dzikich, były, proszę Ciebie, były tam od kur, pióra i takie tam szczątki tego. Przy innych znowu na przykład 7 zajęcych, z różnym stadium rozkładu, od suchego po zupełnie świeżego, nie? 7. Po prostu specjalizują się liczki w tym, na co polują. I jedne są specjalistami od na przykład ściągania kur bażancich z jaj albo dzikich kaczek z jaj. Nie? Drugie z kolei biorą lisy. Na przykład miałem taki przypadek, że znaleźliśmy szczątki 6 kotów. Mieliśmy sytuację, że na przykład były przy stogu szczątki 6 kotów, gdzie było 6 młodych niedolisków i była mamusia, wszystko było jak się należy i ona się w tym specjalizowała. Brała domowe koty. Czyli ja tu przerwę koledze profesor, bo to naprawdę mówi wszystko ładnie, pięknie, ale jeśli jakiekolwiek koło chce bawić się w reintrodukcję zwierzyny drobnej, jakąkolwiek,
to naprawdę numer 1 jest redukcja drapieżnika. Oczywiście. Zgadzasz się? Tak, ale ja jeszcze Ale się to już nawet nie tego, bo jeżeli chodzi o tego, to też były na przykład stogi, gdzie znajdowaliśmy 5 czerepków, rozumiesz, od koźlaczków. Same te czubyczki, rozumiesz. Ale kolego Wojtku, ja jeszcze powiem jedno. To, co tutaj żeśmy też rozmawiali z Michałem wcześniej. Kwestia nie zależy od jednego obwodu, moi drodzy. Tutaj, jeżeli by to taką 25 sztucznych nor i tylu zaangażowanych osób było na terenie 4 kół sąsiadujących ze sobą, co daje nam obszar... To już są efekty naprawdę. W tej chwili nie ma alternatywy innej. Muszą koła się szeroko z tym zająć, dlatego że szczepionki będą nadal zrzucane, dlatego że chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Tak a lisy się wtedy będą rozmnażać. Będzie redukowany dzik, bo bez ASF zagrożenie trzody chlewnej. Także tutaj też lisy będą się dalej mnożyć, bo one są chronione przez szczepienia. Teraz też powiem... A kto ma je zredukować? Wilk nie specjalnie się do tego garnie. Wilk woli psa wziąć, jeżeli lisa gonić. Także jedyna rada to muszą to myśliwi robić, żeby uchronić te pola przed dewastacją przez drapieżniki. Bo tu też nie chodzi o dewastację na zwierzynie łownej. To są ptaki śpiewające, nie, to są zwierzęta. Ojej, dokładnie. Tu ornitolodzy powinni brawo bić. Powinni brawo z nami bić. tu kopać to. Tak, ale ja też uważam, że wszyscy fotografowie to powinni też się do tego dołożyć. Ja nie twierdzę, że mają zaraz nam płacić pieniądze, ale jakakolwiek wsparcie... Tak, edukacyjnie to przedstawić. Tu, żeby uzupełnić to, co powiedział Kamil, to mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o PZT i całą otoczkę negatywną przez ekologów, to już nie będę tu, bo wszyscy wiemy, na jakiej my naprawdę pozycji jesteśmy, no trudno prawie leżącej. Ale odbudowa zwierzyny drobnej jest jednym z takich znaczących tematów, gdzie udowodnimy, że myśliwi nie mordują, strzelają, ale potrafią hodować i odbudować rzeczy, które inni nie potrafią. Nie skupmy się na bobrze, czy innych dalej. Na żubrze, no. Tak. Potrafimy też w danych kołach w mniejszej skali. Żeby chronić, trzeba polować na drapieżnika intensywnie. Tak jest dokładnie. I motywować w ten sposób, żeby przestać w telewizji śniadaniowej pokazywać małe wilczki, no bo nikt nie zada pytania, a czym one żyją? Mlekiem matki. A matka skąd produkuje mleko? Ale to jest typowy bambinizm, tak? No właśnie, robimy disneyowską bajkę z czegoś, co się nie powinno tak być. Z natury. Lis potrzebuje w ciągu roku 170 kg karmy. To jest mięso. Pół kilo dziennie. Pół dziennie. Niedolisek osiągnie wiek dorosły, potrzebuje 130-140 kg mięsa. Można sobie to przeliczyć na kuropatwie bażanty, gdzie kuropatwa... Ale też na kurę domową. Tak jest, dokładnie, nie? Gdzie bażant tam półtora kilo, czy kuropatwa nam te 500 gram, czy tego, no to wszystko na sztuki można przeliczyć. Wojtku, dorzućmy jeszcze pozostałe drapieżniki i teraz najważniejsze, skrzydlate. No jeśli tą całą presję dorzucimy, to jak ta zwierzyna drobna ma szansę się przebić? Nie ma szans. Nie będziemy tu więcej rozmawiać, bo nie nakręcimy drugiego materiału, więc bo to wszystko powiesz teraz, ale ja tutaj naprawdę, jestem troszeczkę zafascynowany i dlatego bardzo tutaj chcę przyjechać jeszcze raz i zrobić ten materiał z chłopakami tutaj z koła, spotkać się, ale to zrobimy w następnym, to zrobimy później, tu jeszcze mam kawał drogi, przyjadę na pewno jeszcze raz, no i tutaj się wproszę. Ja jestem też pełen optymizmu, że przez takie pokazywanie takiego właśnie polowania i zakładanie tych sztucznych nor trochę się ruszy w tym wszystkim ożywieniu. Wojtku, teraz dorzucę trochę kamyczek do twojego ogródka. Gdyby nie to, co organizujecie w Krotoszynie i gdyby nie to, co żeście robili w zeszłym roku, to nie byłoby nas dzisiaj tutaj, bo przecież to jest, i tu ukłon do kolegi Wojtka, do kolegi Pawła Lisiaka, który naprawdę też jest sercem za takimi norowcami, bo to też trzeba to oddać. Oczywiście. Bardzo zaangażowany. Tak, oddajmy cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie, bo krytykować możemy jak to Polacy wszystko, łącznie z tym, że nam tu się krzywo stoi. Powinniśmy siedzieć. Tak. Ale no przestańmy już coś takiego, tylko dzięki takim inicjatywom jesteśmy tu. Chłopacy przyjechali, zobaczyli latem właśnie z klubu Jamnika i mówią, Jezus, jakbyśmy mogli. Proszę uprzejmie. Nory udostępnimy. Przyjedźcie, zorganizujcie, pokażcie to dalej i tak dalej. Stąd teraz tu jesteśmy i stoimy. Czyli nie jesteśmy zamknięci, tylko jesteśmy otwarci. I o to chodzi. Zamknięty związek nie jest związkiem, który się rozwija. Więc tutaj przyjechali chłopaki świętokrzyskie, gdzieś tam, ja nawet nie wiem dokładnie skąd. Z Czech nawet mamy uczestników z Czech przecież, 2 przyjechało. Więc moje zdanie jest takie, że robimy osobny materiał, może kilka kół chociaż się zainteresuje tematem, no i pójdą w tą stronę. Także co, ja wam na razie dziękuję, idziemy trochę zobaczyć, bo tam cały czas jest... W końcu pieski pracują. W końcu psy zaczęły pracować. A my sędziego porwali.
Gotować? Uwaga. Czekaj, bo jeszcze kurwa. To jest bubu, tak? Tak. Moment. Uwaga. Start. Ale jeszcze drzwi sprawdzić. Gotowy? Start. Uwaga, start. Czy nie ma? Ciężko powiedzieć, dlatego no. Teraz chodzi o to, czy wiesz, stworek jest, czy go nie ma. Nie, no zobaczymy co tego kontrolnego psa mamy, nie? I wtedy możemy jechać spokojnie.